Dziś rano znalazłam w szafie taką do sukienkę, założyłam i stwierdziłam, że nie będę się przebierać do nagrania, bo nagram film w sukience Śnieżki, bo mogę, no. Cześć wszystkim! Tak trochę... Co ty masz z tą grzywą swoją? Twarz ci się przesunęła chyba. Do wykonania dzisiejszego odcinka nominowała mnie Elfik w swoim filmie, otagowała mnie i powiedziała: hej Olcik, zrób film wykonany, czy rysunek wykonany tylko cienkopisami. I myślę sobie, kurczę, poprzednim razem jak robiłam wyzwanie Cheap Art Supply Challenge, który polegał na wykonywaniu rysunku tanimi przyborami, to tak chyba nie do końca dałam z siebie wszystko i tak średnio byłam zadowolona z tej pracy, więc tak od Elfika mogę połączyć z Cheap Art Supply Challenge i narysować rysunek tanimi cienkopisami. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale wydaje mi się, że kupiłam je w jakimś supermarkecie, gdzieś tak za 15-20 zł, ale to w sumie tylko dlatego, że część z tych kolorów była podwójnie, tak? Czyli 2 niebieskie, 2 pomarańczowe. Nie wiem po co, ale tak. Zazwyczaj zanim zabieram się do rysowania, najpierw na jakiejś kartce w brudnopisie robię taki próbny szkic i też próbnie koloruję, żeby zobaczyć, czy dane kolory fajnie się ze sobą łączą. Próbuję jakiegoś cieniowania, czy kreski w tą stronę, czy w taką, czy dużo tego cienia nawalić, czy nie. Czyli ogólnie testuję koncepcję taką, którą mam w głowie, bo wtedy cała praca idzie sprawniej. I jest mniejsza szansa na to, że coś się spierdzieli. Na początku jak zaczęłam tworzyć ten rysunek, to chciałam zrobić tylko postać i nie skupiać się jakoś na tle. Tło jakieś takie zwyczajne wrzucić, może jakieś kwiatki czy coś, nie wiem. Ale jak zobaczyłam jaki efekt dają kolory, których użyłam, stwierdziłam, że fajnie by było w tle narysować zachód słońca, bo ta postać trochę wygląda tak właśnie, jakby oświetlało ją słońce i były takie właśnie barwy zachodu, więc włączyłam sobie zdjęcia w Google, znaczy wyszukałam w Google grafika zdjęcia zachodu słońca i po prostu popatrzyłam, w jaki sposób na chmurach odbija się słońce, kolorystyka nieba, jak wygląda, w którym miejscu się zmieniają barwy, no takie po prostu szczegóły, które mogłyby sprawić, że ten rysunek wyglądałby bardziej realistycznie i żeby był dopracowany. Następnie zamknęłam te zdjęcia i próbowałam rysować z głowy właśnie na podstawie tego, co wywnioskowałam. I przy okazji właśnie tego, co teraz mówię, chciałabym poruszyć temat przerysowywania i też porównywania ludzi. Chodzi o to, że ostatnio patrzyłam sobie komentarze innej youtuberki, która rysuje, i ktoś w tych komentarzach porównywał mnie i ją i mówił, która jest lepsza, która jest gorsza. I ja po prostu złapałam się za głowę, bo to jest tak bezsensowne, żeby porównywać rysowników. Ja nigdy nie potrafiłam tego skumać. Ludzie, każdy ma inny styl i każdy ma inne upodobania. Jest parę youtuberek na polskim YouTubie, które też rysują, tylko że one zazwyczaj rysują portrety, czyli po prostu przerysowują jakieś zdjęcia, tam dodają coś od siebie, ale jednak przerysowują. Ja na przykład wolę rysować zupełnie z głowy. Po części dlatego, że przerysowywanie po prostu mi nie wychodzi. Za dużo chcę dodać od siebie, a może też po prostu brakuje mi umiejętności. Nie umiem w ten sposób patrzeć na sztukę, żeby umieć idealnie odwzorować to, na co patrzę na kartce. Ale na pewno też winą jest trochę mój charakter, gdzie ja naprawdę nie lubię się dopasowywać do czegoś. Ja chcę tworzyć coś swojego, ze swojej własnej głowy. Jestem taka niepokorna, no. I z racji, że jak już tworzę, to tylko i wyłącznie z własnej wyobraźni, to moje rysunki nie są może aż tak spektakularne jak rysunki innych artystów, którzy właśnie rysują portrety realistyczne. I to jest takie wow, bo ta postać jest taka podobna i te cienie są takie dopracowane. No tak, tylko że musicie pamiętać, że te osoby właśnie opierają się na zdjęciu. Mają już gotową koncepcję i muszą po prostu to przerysować. Natomiast ja wszystko muszę stworzyć od zera. Pozę, oświetlenie we własnej głowie sobie po prostu jakoś ustawić, jak ma padać światło, cienie, proporcje jakie mają być. I
I no fakt, nie zawsze to wyjdzie, bo ja też nie jestem jakimś super specjalistą, ale no taki jest mój wybór. Ja lubię troszeczkę iść pod górkę i właśnie samemu coś stworzyć, tak od zera. To nie jest lepsze, ani nie jest gorsze. To jest po prostu inne od twórczości innych osób. Tak? Dlatego, moi drodzy, kochani ludzie, dajcie innym tworzyć. Dajcie innym żyć. Niech każdy tworzy tak, jak mu się podoba. I pamiętajcie, mam tutaj serduszko na mojej sukience, więc to oznacza, że wszystko to, co mówię, mówię z miłością. Dobra, teraz wracamy już znowu do Cheap Art Supply Challenge. Jeśli chodzi o malowanie cienkopisami, to żeby nie pojawił się chaos na rysunku, żeby to nie wyglądało niechlujnie, warto jest pamiętać, żeby te linie, które się stawia, były poukładane w grupki. Na przykład, jeżeli mamy kształt taki falisty, to mamy grupkę kresek, które idą w tę stronę, grupkę kresek, które idą prosto, grupkę kresek, które idą niżej, tak, żeby one wszystkie były w grupie i było im cieplutko i milutko. Dobra, możecie się śmiać z tego, co mówię, ale właśnie dzięki temu, że mówię w taki dziwny sposób, to może zapamiętacie i dzięki temu to wykorzystacie. Jeśli chodzi o tworzenie cieni na twarzy za pomocą kresek, cienkopisów, to jak widzicie, w jaki sposób mięśnie na twarzy się układają, to na przykład na policzku muszą być linie tutaj w tę stronę, potem może trochę bardziej w tę stronę, tu policzek idzie tak, więc też linie w tę stronę. Po prostu trzeba się dopasowywać do kształtu danego obiektu i w tę stronę rysować linie. Na przykład jeżeli mamy ramię i wiemy, że ramię jest takie no zaokrąglone, to możemy rysować takie półokrągłe linie, które otaczają to ramię. Jak rysujemy wodę, to wystarczy spojrzeć na zdjęcie, że ta woda się układa w takie poziome linie. No to co robimy? Rysujemy poziome linie. I tutaj też warto pamiętać, żeby nie robić takich poziomych linii dosłownie pod linijkę, że robimy od góry do dołu linię, obok siebie też. Nie. Chodzi mi o to, że trzeba te linie tak trochę nierówno rozkładać, żeby one w dalszym ciągu były w tym samym kierunku, ale nie prostymi liniami, tylko takie trochę tasować. I nawet jak to są cienkopisy, to też warto ze sobą łączyć parę kolorów, bo to dodaje większej głębi. Na przykład, jak malowałam wodę, to używałam niebieskiego, troszeczkę pomarańczowego, troszeczkę żółtego. Dół nieba malowałam czerwonym, fioletowym i pomarańczowym, a najwyższą partię nieba malowałam niebieskim, fioletowym i czarnym. Czyli widzicie, takie subtelne mieszanie się kolorów, a daje to fajny efekt. I można za pomocą tanich cienkopisów zrobić coś naprawdę ciekawego. I tak wygląda gotowy rysunek. Powiem szczerze, że no jestem zdziwiona efektem. Poprzednim razem jak rysowałam tanimi przyborami, to wyszło mi bardzo słabo, a tym razem widzę naprawdę duży postęp. Wydaje mi się, że to wynika też troszkę z tego, że więcej rysuję, bo zazwyczaj do odcinków daję parę rysunków, a nie jeden. I po prostu im więcej rysuję, tym więcej widzę takich pozytywnych zmian w moich umiejętnościach. Jaka to jest lekcja dla Was? Że trzeba dużo rysować, trzeba w ogóle robić czegoś dużo, żeby być w tym dobrym. Ale to już Wam powtarzam chyba od 4 lat, czy od 5, tak długo jak jestem na YouTubie, tak Wam powtarzam. Tutaj są prace, o które prosiłam w poprzednim odcinku. Bardzo za nie dziękuję, jesteście naprawdę niesamowici i uwielbiam, jak mi wysyłacie swoje prace. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście narysowali mi coś tylko i wyłącznie cienkopisami. Nie muszą to być wielokolorowe cienkopisy, mogą to być nawet 2 kolory cienkopisów. Rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się najprawdopodobniej już w czwartek, bo teraz jadę na tydzień do Grecji i postaram się stamtąd stworzyć dla Was film, tak więc czwartek 18. Zapraszam i trzymajcie się. Pa!